Dzień dobry, Łukasz Oliwkowski. Jestem nauczycielem w licealnym w Inowrocławiu, pasjonatem historii, szeroko pojętej humanistyki. Jesteś doktorem nauk humanistycznych, o ile się nie mylę, prawda? Tutaj Tak, chociaż zaszedłem warto informację. zaznaczyć, ponieważ to rozmowa o historii, dlatego pewnie ja będę przedstawiał dość, e, myślę, że dość nietypowe spojrzenie na tę archeologię, na pradzieję. Jestem literaturoznawcą, tak naprawdę specjalistą od prozy Stanisława Lema. Pozornie wydaje się, że to dalekie, ale paradoksalnie nie jest dalekie właśnie. A to ciekawe, nie zastanawiałem się nad tym, ale może przejdźmy do właściwego tematu, bo dużo się dzieje ostatnio w ogóle w Polsce w tematach neolitycznych, megalitycznych i tym podobnych. Mamy nowe odkrycia. Tutaj właśnie w Twoich stronach na Pomorzu również jest bardzo ciekawa sprawa i chciałem zadać przy tej okazji Ci już pierwsze pytanie. Dlaczego właśnie ten temat wraca teraz i co tak naprawdę zmieniło się w tej naszej archeologii na przestrzeni ostatniej dekady, czy może nawet dłużej i co tak naprawdę, czym jest ten lider, który dokonuje tego przełomu? Proszę Cię Mhm. bardzo. No faktycznie można by powiedzieć, że od kilku lat, prawie już od dekady, archeologia chyba się rozpoczęła na nowo troszkę, bo LIDAR, czyli skanowanie laserowe terenu i przez to możliwość odczytania kształtów Ziemi tak naprawdę, no zrewolucjonizowało naukę w tym obszarze. LIDAR początkowo jako narzędzie, które służyło do takich celów bardzo praktycznych, czyli na przykład określania, gdzie w sytuacji powodzi wedrze się woda, to oczywiście jedno z zastosowań, okazał się zupełnie przydatny właśnie w odkrywaniu tego, co na przykład w lasach. LIDAR, i to tak dość niedawno zupełnie, bo w 2019 roku on zlokalizował w Modliborzycach, Rejnie, na terenie Nadleśnictwa Gniewkowskiego grobowce megalityczne. I myślę, że to jest taki dobry obraz, o ile dalej zaszliśmy. To znaczy, weszliśmy w głąb lasu i to tak i dosłownie, i metaforycznie, no bo nagle się zaczęły odkrywać kształty, no takie świadczące o naszych początkach. Myślę sobie oczywiście o tym, co się wydarzyło po raczej ewolucji neolitycznej, bo tak to należałoby określić. Mówię tutaj o Nadleśnictwie Gniewkowskim. Jeśli spojrzę w drugą stronę od mojego miasta, czyli bardziej na południe, no to tam z kolei archeolog Krzysztof Gorczyca przeanalizował ślady, znaki lidarowe i po raz pierwszy przeprowadził takie szybkie, powierzchniowe badania. No, myślę, że nie będzie to wcale górnolotne określenie, jeśli powiem, że takiego fenomenu pradziejowego, ponieważ okazało się, że jest tam chyba największe w skali Polski nagromadzenie grobowców megalitycznych, no bo na dość stosunkowo małym obszarze tego dużego nadleśnictwa no można znaleźć na przykład 35 grobowców i przejść, zrobić sobie spacer. Jeśli ktoś wie, jak patrzeć, jak analizować te skany lidarowe, no to może przejść przez 35 grobowców, które są świetnie widoczne, no bo to są wzgórza, które mają długość akurat tam do 180 metrów, w wysokości no myślę, że około 2 metrów średnio. Są tam ścieżki leśne, które przecinają grobowce megalityczne, czyli w pewnym momencie można znaleźć się na przykład w czole grobowca i kiedy się odpali kompas, to doskonale widać, jak ten grobowiec przebiega na przykład na linii wschód-zachód. Tak więc no to wszystko się stało dzięki właśnie lidarowi. Właśnie, ten lider to jest rzeczywiście rewolucja. Każdy w zasadzie ma dostęp, jeśli tylko chce. No i zmapowana jest w praktyce po prostu cała Polska. No to powstaje pytanie, czy jeśli chodzi o grobowce megalityczne, to czy jesteśmy w stanie jeszcze więcej znaleźć, bo nie wiem, czy to z drugiej strony nie dochodzimy do takiego punktu, gdzie już w przypadku tych obiektów no, dochodzimy do jakiegoś takiego stanu nasycenia. Trudno rozpoznać inne. Bardzo często wymieniałem swoje
opinię z takim archeologiem bardzo zasłużonym w kwestii analizy skanów lidarowych Tomaszem Wiktorzakiem. Myślę, że każdy naukowiec zajmujący się megalitami neolitem go zna, no bo on często przysyła takie właśnie przeanalizowane i troszeczkę obrobione w innych programach graficznych skany lidarowe. No i on też chyba dochodzi do tego samego wniosku. Co ciekawe, myślę, że to warto w tym kontekście zaznaczyć, że oprócz lidaru nadal pojawiają się nowe wnioski z pracy przy materiałach takich zupełnie archiwalnych. Jest taka badaczka neolitu i właśnie grobowców megalitycznych Agnieszka Matuszewska, która na przykład zaproponowała taką bardzo konkretną i bardzo humanistyczną w sumie metodologię badań. Mianowicie bardzo dokładnie interpretuje stare legendy, baśnie, jakieś podania ludowe, które krążą w wioskach, które są przechowywane w parafiach, na plebaniach i tak dalej. I oczywiście tam jest dużo informacji na temat olbrzymów. I oczywiście to nie są naukowe określenia. Tutaj w Modliborzycach w pobliżu Inowrocławia też udało mi się dotrzeć do takiej starej mapy, gdzie jest Hinengrab, czyli łoże olbrzyma, a dopiero teraz po przeanalizowaniu okazało się, że jest to czoło grobowca megalitycznego. Ale to też obok, z jednej strony jest lidar, a z drugiej strony bardzo ciekawie następuje ożywienie takiej pracy archiwalno-filologicznej, kwerent różnego rodzaju, które też dają kolejne zdania, jeśli chodzi o badanie tych spraw. Czyli jakby trochę od pewnego rodzaju fantastyki przechodzimy do realizmu, ponieważ te groby olbrzymów są to legendy, prawda, a te wszystkie ludowe opowieści to są tak naprawdę zniekształcone echa jakiejś prawdy i możemy to później jakby otworzyć ten cały rozdział na nowo i interpretować to wszystko od nowa, prawda? Tutaj tak to wygląda. Zgadza się. Oczywiście my gdzieś te dziwne opowieści mieliśmy poukrywane, bo kiedy właśnie, tak myślę sobie o Krzysztofie Gorczycy, który właśnie wszedł do Lasów Mirackich, no to on w swoich artykułach bardzo erudycyjnie odwołał się do jakichś takich starszych zapisów. Ja sobie tutaj kilka wynotowałem. Mam nadzieję, że możemy teraz jakby przejść do kolejnego takiego etapu chyba naszej rozmowy, bo tak. Już tutaj patrzę, niejaki Gołębiewski, no to są jakieś takie dziwne podania, długo przed Oskarem Kolbergiem, pisze w 1824 roku, patrząc tutaj na nasze tereny Wielkopolski, tak szeroko pojętej, tak, w długim paśmie wznoszące się wzgórki z kamieni polnych zdają się być mogiłami. I on tutaj mówił o terenach w pobliżu takich miejscowości jak Skulsk i Wilczyn, czyli to jest dokładnie nadleśnictwo Mirac, pierwszy zapis 1824, jakże daleko od lidaru, ale właśnie przy okazji tych odkryć lidarowych udało się też odkopać takie zapisy. Potem mamy taką dłuższą relację i w ogóle to jest pierwsza dłuższa relacja z odkryć grobowców kujawskich w Polsce, Maksymiliana Chełmońskiego, już nie będę teraz cytował całości, ale to jest rok 1843, gdzie on też właśnie zwraca uwagę na to, że na polach bardzo często to jest spotykane. Potem się pojawia Oskar Kolberg, właśnie słynny, który też mówi, że w pobliżu, w okolicach Kujaw i na samych Kujawach jest mnóstwo tak zwanych żali czy żalków, które no, są tak naprawdę dzisiaj określane jako grobowce kujawskie. I chyba nie można też pominąć zapisu, no to w ogóle jest postać na książkę, chodzi mi o Edwarda Raczyńskiego, człowiek, który ogromnie rozwinął polską naukę i on z kolei mówi o całych miastach kamiennych, które widział, no to też jest początek XIX wieku. Tak więc tak dwutorowo myślę, że zaczyna się ta nauka tutaj rozwijać. Co ciekawe, jeżeli tak przeanalizować, to też jakaś droga do odkrywania nowych rzeczy. Chodzi mi o
takie zabawy etymologiczne związane raczej toponimiczne, związane z nazwami miejscowości, bo faktycznie no, wokół Inowrocławia jest Żalinowo, niedaleko jest Mogilno i tak gdybyśmy zaczęli szukać po tym tropem, to byśmy pewnie coś znaleźli, bo na przykład Oskar Kolberg właśnie wspomina o wiosce Żalinowo pod Inowrocławiem i wprost mówi, że tam są te żalki. Tak więc najprawdopodobniej nazwa jednak pochodzi od jakichś obserwacji takich wczesnych. Myślę, że warto właśnie podkreślić, że tak komplementarnie jak spojrzymy na to, czyli mamy jakieś stare zapisy, mamy szukanie w archeologii słowa i do tego skany lidarowe i dopiero to wszystko złożone, no to daje jakiś taki obraz ciekawy pradziejów. Tak, bo to są bardzo trudne tematy i żeby analizować takie rzeczy, to lidar też tak myślę jest tylko jakby częścią składową. W każdym razie chciałem też tylko dodać, że tutaj taki jest analogiczny przykład na południu Polski, chodzi o kopiec Wandy. To są takie analogie chyba wszędzie, w całej Polsce. Dalej, moje kolejne pytanie to dlaczego właśnie te Kujawy są takie kluczowe w tym kontekście i czym była tak naprawdę ta kultura pucharów olejkowatych? Kim byli w istocie rzeczy tamci ludzie? No to jest bardzo dobre i bardzo złożone pytanie jednocześnie, bo trudno mówić o kulturze pucharów lejkowatych i analizować na przykład grobowce kujawskie czy jakieś ślady osad bez kontekstu wcześniejszego, czyli na przykład bez długich domów jeszcze kultur wstęgowo-rytych. Takie mam szczęście, że akurat mieszkam na terenie, gdzie się obejrzę, to takie ślady gdzieś tam w badaniach naukowych są już przeanalizowane. No myślę sobie na przykład o Kruszy Zamkowej pod Inowrocławiem, gdzie znaleziono, to jest, o ile pamiętam, 5300 przed Chrystusem grup tak zwanych księżniczek kujawskich, a one z kolei były związane jeszcze z tą kulturą wcześniejszą, przed kulturą pucharów lejkowatych. No i są te długie domy właśnie. Ja tak często spoglądam z punktu widzenia kulturowego na to i dostrzega się pewną ciekawą sprawę, mianowicie te wczesne kultury, te jeszcze naddunajskie, które gdzieś tam przez Małopolskę wędrują na teren Wielkopolski i Kujaw, no to one budują długie domy, duże domy, natomiast ich groby są bardzo małe. Jest taka miejscowość po raz pierwszy zlokalizowana przez profesora Rączkowskiego. W tej chwili zajmują się też tym naukowcy z PAN-u, Kaczkowo pod Gniewkowem, gdzie z kolei widać już jakąś zmianę w kształcie długich domów i one już nie są prostokątne, duże, już nie są budowane w takim systemie słupowym, tylko tam już są rowy fundamentowe, w które wkładano drewniane, dębowe bale i każdego roku uwielbiam tam w ogóle jeździć i sprawdzać wiosną, latem, jak to wszystko rośnie, no bo się można przenieść naprawdę w przeszłość. Każdego roku widać, jak pole rośnie kształtami takich długich trapezów w innym kolorze i o innej wysokości i w Kaczkowie takich śladów jest kilkaset, często nachodzących na siebie, bo te domy były w ten sposób budowane, że prawdopodobnie palone, no to trudno tutaj do jednoznacznych teorii dojść, ale często te trapezy nachodzą na siebie. I mówię o tym dlatego, że te społeczności swoich zmarłych chowały albo w pobliżu domów, albo w rowach, albo w specjalnych kopcach, które gdzieś tam w pobliżu były usypane, tak na przykład było w Brzeście Kujawskim. I stopniowo obserwujemy, jak być może to jest związane z rozwojem wyobraźni archeologicznej, wyobraźni rolniczej. Domy stają się mniejsze, natomiast groby stają się większe i kiedy jest ta zmiana kulturowa i przychodzi już ta kultura zwana kulturą pucharów lejkowatych, to ich domy z kolei są na przykład bardzo małe, bardzo mobilne, a groby stają się potężne. Świetnie widać, jak rozwija się ta właśnie taka kultura symboliczna, kultura religijna. Chyba można w ogóle powiedzieć, że kultura. Profesor Jacek Wierzbicki z Poznania, z Uniwersytetu, no też archeolog zajmujący się
grobowcami kujawskimi, no masz taką śmiałą tezę, że jednak tutaj w jakiś sposób drzemie początek, jakieś źródło tej kultury stawiającej grobowce kujawskie. Ja nie mówię, broń Boże, że kultury pucharów lejkowatych, bo ona się rozciąga gdzieś tam od oczywiście no, plus minus Danii do dzisiejszej Ukrainy, ale może nie jest przypadkiem, że akurat określamy właśnie jako grobowce kujawskie również te grobowce, które są znajdowane dzisiaj na Pomorzu, no bo z jednej strony można do tego tak podejść z przymrużeniem oka, że oczywiście Konrad Jażdżewski w 1936 roku znalazł w Wietrzychowicach takie grobowce, opracował własną metodologię również oceniania wieku tych grobowców i potem to się rozpowszechniło na inne części, ale no jest tak faktycznie, że te grobowce są tutaj największe i jednocześnie mają ten kontekst niesamowity domów trapezowatych, a jeszcze wcześniej tych domów prostokątnych, tych wcześniejszych kultur. Jakieś no gromadzenie wyraźne tutaj jest i to jest chyba odpowiedź na to pytanie, dlaczego te Kujawy są tak fascynujące. Co dała nam kolejne pytanie, kultura pucharów lejkowatych, bo to był chyba skok cywilizacyjny. Mam tutaj na myśli wprowadzenie wozów kołowych, tak, czy choćby handel krzemieniem dalekosiężny, sięgający nawet południa, tutaj bardziej może nawet moich rejonów, terenów, co jest też ciekawe w kontekście nowych właśnie tych odkryć megalitycznych. Co byś powiedział naszym widzom na ten temat? No faktycznie była to kultura, która już zawierała wszystkie podstawy dzisiejszej kultury, oczywiście wyłączając jakiś taki rozwój zupełnie już technologiczny, nowoczesny. No ale mamy rozwój, przede wszystkim rozwój rolnictwa, mamy wszelkie dziedziny, które związane są z takim życiem codziennym, typu rybołówstwo, wytwarzanie ubrań. W Sławęcinku pod Inowrocławiem znaleziono specjalne naczynia, które miały otwory w dnach, no co jednoznacznie wskazuje na przykład na wytwórstwo sera, jakieś przetwory mleczne, no co jest w ogóle trochę przestawia nam tutaj na osi czasu tego rodzaju osiągnięcia ludzi. Z tym wozem to bym się mocno zastanawiał, bo oczywiście tak, ja wiem, że są te teorie związane z wazą z Bronocic. Co ciekawe, w Sławęcinku, właśnie tutaj przy okolicy, w trakcie budowy obwodnicy inowrocławskiej też znaleziono takie naczynie, na której też jest no właśnie coś w rodzaju jakiś ornament, który ma koła. Ja na to patrzę trochę też pod kątem takim artystycznym i to jest bardzo taka kusząca teoria, prawda, żeby mówić o wozie. Z kolei faktycznie to naczynie z Bronocic, no to jest jakby taki rzut z góry, no, kwadrat z 4 kółkami wokół i trójkątem u góry, co jest interpretowane jako wóz z 4 kołami i dyszel. No może tak być oczywiście, prawda? I to jest bardzo ciekawe. Rozwiązywałoby to wiele też problemów takich interpretacyjnych, na przykład związanych właśnie z dość zaawansowaną technologią przy budowaniu grobowców. Natomiast mam nadzieję, że tutaj za dużo nie zdradzę, ale na terenie Markowic, to jest miejscowość pomiędzy Inowrocławiem a Miradzem, Inowrocławiem a Strzelnem. Całkiem niedawno, jeszcze nie ma to jednoznacznych opracowań, co ciekawe są opracowania zachodnich, na przykład angielskich uniwersytetów, natomiast jeszcze tutaj nie opracowano tego tematu do końca u nas. Znaleziono no, zupełnie fenomenalny grób człowieka pucharów lejkowatych, który został pochowany razem z takimi wielkimi saniami, ale te sanie mają coś w rodzaju, jak to nazwać, płozy, takie specjalne deski, na których te sanie się przesuwały i obok człowieka leżą 2 woły. Tak więc no, po pierwsze ten człowiek musiał być kimś istotnym, no ale nie jest to wóz na przykład, prawda, czyli a jednak jest to ta kultura. Sporo pytań to odkrycie rodzi. Natomiast jeszcze wracając do pytania, skoro budowali grobowce megalityczne, no to musieli mieć w jakiś sposób rozwinięty taki system astronomiczny.
Gdzieś spotkałem jakieś opracowanie, ale nie jestem w stanie określić jego wiarygodności naukowej, chociaż tam przypisy w artykule były, to wszystko jest na Akademia Edu. Spotkałem się z jakąś analizą, że na przykład co 13 kamień miał inną barwę. Ja wielokrotnie widziałem te kamienie grobowców. One faktycznie są obrobione odpowiednio, różnią się wielkością, ale czy tam jakiś system był, to jest w ogóle zagadka dotycząca grobowców. Od czego zależała wielkość tych grobowców? Od czego zależała ilość? W Modliborzycach jest cmentarzysko ułożone w kształcie takiego wachlarza. Prawie 200-metrowe grobowce jakby rozkładają się i tworzą coś w rodzaju takiego dziwnego kształtu. No za tym musi stać jakiś, po pierwsze, bardzo mocny system religijny, bardzo mocna taka struktura społeczna, hierarchia społeczna, która wymusza w jakiś sposób pracę, na pewno kilkumiesięczną, o ile nie kilkuletnią, tego typu grobowców. Kogoś ważnego trzeba tam chować, w związku z tym są to społeczeństwa w jakiś sposób ułożone już chyba hierarchicznie, czego na przykład nie można właśnie zauważyć, patrząc na domy wcześniejsze tych kultur, na przykład brzesko-kujawskich, czy jeszcze wstęgowych wcześniejszych. Ta hierarchia też się pojawia. W grobowcu w Wietrzchowicach czytamy na przykład o człowieku, który przeszedł coś w rodzaju trepanacji czaszki. No pewnie można by tutaj jeszcze dużo spraw poruszyć dotyczących tego, jak oni na co dzień żyli, czy na przykład mieli, jak wyglądała ich obronność, no bo ciekawe jest to, że oni nie budowali osad obronnych, natomiast jednak topory bojowe, ale też na przykład topory symboliczne, czyli takie miniaturowe, znajdujemy. No i to, o czym przed chwilą tutaj wspomniano, mianowicie krzemień, który jest jednak przywożony z kilkaset kilometrów, no świadczy o jednak komunikowaniu się ludzi tych kultur i ożywionym handlu. I to dalekosiężnym, tak? No właśnie, dalekosiężnym. Który, tak dorzucę z mojego poletka coś, ostatnio bardzo pobudza literaturę, bo nie tak dawno pojawiała się książka, mam różny stosunek do niej, ale pojawiła się książka Kena Folletta, Krąg czasu, gdzie bohaterem jest chłopak, który pracuje w kopalni krzemienia i potem buduje, tak przyspieszam trochę tę fabułę, ale buduje Stonehenge. Trochę młodsza kultura oczywiście, ale nadal ta idea megalityczna, szeroko pojęta. Dobrze, może przejdźmy dalej. Jak wyglądały te grobowce megalityczne? Mówię tutaj o Pomorzu. Jaką miały formę? Ja oczywiście już trochę o tym powiedziałeś, ale jakbyś jeszcze mógł coś na ten temat dodać o tej powtarzalności formy i tej właśnie skali tych grobowców? Tak jak powiedziałem, grobowce były orientowane na linii wschód-zachód, chociaż są pewne wyjątki. Taki wyjątek mamy właśnie w Miradzu, gdzie część grobowców jest ułożona w kierunku północ-południe, natomiast część właśnie tak klasycznie wschód-zachód i tworzą coś w rodzaju takiego czołami, tworzą coś w rodzaju, trudno mi to określić, placu obrzędowego. Grecy mieli takie określenie temenos, czyli taki święty plac pomiędzy jakimiś budynkami sakralnymi. To oczywiście jest symboliczne, no bo czoło grobowca znajdujące się od wschodu miało na środku wejście i za tym wejściem znajdowała się taka bardzo ciekawa konstrukcja zwana domem obrzędowym. Taką bardzo zasłużoną archeolożką na naszych terenach jest profesor Cofta Broniewska, zresztą honorowa obywatelka Inowrocławia, dowodząca ekspedycją kujawską z Poznania w latach 60., 70. I ona zbadała taki dom obrzędowy, chociaż jeszcze jakby nie określała, nie przyłożyła go bezpośrednio do grobowca megalitycznego, ale nie będę wnikał tutaj w szczegóły. No w każdym razie w Łącku, na przykład w powiecie inowrocławskim, przebadano ślady takich domów obrzędowych. Konstrukcja słupowa w środku grobowca megalitycznego, w samym jego czole i tuż pod nią albo tuż za nią na takiej podłodze jakby z bruku, z mniejszych kamieni składano zmarłego.
Najprawdopodobniej później w jakiś sposób zamykano ten grób. No i bardzo symboliczne i znaczące jest to, co znajduje się przy tych zmarłych. Takim najczęściej występującym darem wotywnym jest flasza z kryzą, czyli takie małe naczynko. Też sporo ich znaleziono właśnie w czasie budowy obwodnicy inowrocławskiej. Małe naczynko, kilkucentymetrowe, które ma takie rondo wokół szyjki, właśnie tę kryzę. I są takie badania dotyczące tego, co było w środku. No i okazuje się, że tam były jakieś wytwory. Nie jestem tutaj chemikiem, nie chcę popełnić jakiegoś błędu, ale w każdym razie wskazuje to wszystko na przetwórstwo maku. A skoro tak, to ta roślina musiała być bardzo istotna. Nie chcę się zapuszczać w jakiekolwiek tutaj fantazje, bo można sobie wyobrazić, do czego mógł służyć mak, z pewnością jakaś roślina święta. Ale jeżeli spojrzymy i tak porównamy na przykład z kulturą Greków, oczywiście młodszą, późniejszą od idei megalitycznej, no to oni mają takie przekonanie, że kiedy zmarły wkracza do podziemi, no to musi minąć oczywiście Styks, ale do Styksu dobiega rzeka, strumień zwany Letę. I każdy zmarły, który wyrusza właśnie w tę eschatologiczną podróż, musi wypić z Letę napój zapomnienia, żeby mógł pójść w głąb, prawda? No to gdybyśmy tak sobie to przełożyli odczytali symbolicznie ten układ, no okazuje się, że ta flasza z kryzą być może takie funkcje pełniła. A z kolei za tym budynkiem i za zmarłym i jego darami wotywnymi często znajdowano taki pas ziemi torfowej, jakiegoś materiału organicznego. On z kolei wydobywany był najczęściej z okolicznych albo bagien, albo jezior, jeszcze do tego przejdę, bo te grobowce też są umieszczone w odpowiednim kontekście takim terenowym. No ale do czego służyć ten pas? Oczywiście my już jesteśmy tylko w tym momencie w kulturze symbolicznej, no bo jesteśmy wewnątrz grobowca, to nie ma żadnych praktycznych przełożeń, no ale w jakiś sposób odkrywamy taką pierwszą, to jest intrygujące zupełnie, taką pierwszą opowieść, mimo że to jest cywilizacja, która nie wytwarza jeszcze pisma, ale jest tu jakaś historia zawarta, prawda? Ten zmarły ma flaszę z kryzą, przechodzi przez coś w rodzaju właśnie jakiegoś strumienia nawiezionych z bagnisk materiałów i potem obniża się grobowiec w stronę zachodu, kamienie są coraz mniejsze, aż dochodzimy do kamienia i często ten jeden kamień na końcu, taki jakby zamykający, on jest na przykład metrowy najczęściej, ale jest trochę większy od tych malutkich już na samym końcu. Jeszcze warto powiedzieć o tych samych kamieniach, bo to musieli być całkiem nieźli rzemieślnicy, bo oni na przykład doskonale wiedzieli, że kamienie, które trzymają grobowiec, one muszą być lekko pochylone i no, przypominają coś w rodzaju zębów, bo kłów, one są często jakby przytępione troszkę od tej strony wewnętrznej, tak żeby prawdopodobnie tutaj chodziło też o kwestie praktyczne, żeby trzymały nasyp. Oczywiście z przodu większe i zmniejszające się. Od czego zależała, tak jak już powiedziałem, wielkość, trudno powiedzieć. Ale dla przykładu pod Inowrocławiem jest też wieś Łojewo, tam są z kolei ślady i to jest zupełnie niepowtarzalne, ślady na polu glebowe, wystarczy wzlecieć gdzieś, spojrzeć na pole i to doskonale widać właściwie każdego roku. Tam prowadził badania doktor, nie wiem czy nie profesor już w tej chwili, ale Łukasz Pospieszny i początkowo taka ciekawostka, informacje na temat tych grobowców były dość ukryte, dopiero jakby się rozpowszechniono, kiedy to Google Earth się tak zupełnie już spopularyzowało, ponieważ był taki tajny plan zdjęć lotniczych, program Korona i ten właśnie program Korona po raz pierwszy sfotografował te grobowce w Łojewie. Od tego momentu gdzieś tam się rozpoczyna pytanie, co to za ślady dziwne. No ale wracam do tematu, no to żeby zbudować taki grobowiec jak tam był, on ma 200 metrów długości, niesamowita zupełnie sprawa. W tej chwili są widoczne 4 ślady
to trzeba było nawieźć 700 ton ziemi, a głazy, jakbyśmy tak policzyli, no to jest 400 ton, prawda? Niedawno, kilka lat temu, prawdopodobnie zlokalizowano osadę, która musiała budować te grobowce. No właśnie i to jest zastanawiające, że to są bardzo małe osady, taka wydawałoby się bardzo skromna społeczność, która jest w stanie jednocześnie zbudować tego rodzaju konstrukcje. Dla mnie to niewątpliwie świadczy o jednym. Tak. Trzeba mieć do takich rzeczy, trzeba mieć potencjał, trzeba być dobrze zorganizowanym, trzeba mieć wiedzę i technologię, prawda? No zdecydowanie tak. Z pewnością też kogoś, kto tym potencjałem ludzkim jest w stanie świetnie koordynować, ale nie zapominajmy też, że to były prawie bez wyjątku społeczności, które były, no dzisiaj powiedzielibyśmy, religijne, tak? Ta sfera religii i życia codziennego, ona się tak przeplatała, że właściwie dla nich było pewnie oczywiste to, żeby to wznosić. Ale dodam jeszcze jedną rzecz, no bo ja tutaj jakby skupiłem się na konstrukcji grobowców, a mówiłem, że jeszcze wrócę do tego kontekstu takiego związanego z terenem. Po pierwsze, do dzisiaj trwają dyskusje, czy na pewno popełniło to tylko funkcję grobowców. No bo tak, znajdowano tam jednego człowieka, często jeszcze w późniejszych latach, wiekach nawet wkopywano tam kolejne groby, kolejnych, przepraszam, zmarłych, ale przecież chyba doktor Papiernik doszedł do takiej tezy, że one przez 300-400 lat to na pewno były jeszcze używane. No to jest dość dużo, prawda? No, prosty ruch wyobraźni, jakbyśmy dzisiaj się cofnęli z 2025, no to my gdzieś tam docieramy do czasów wczesnego baroku w naszej kulturze. To się nam wydaje dużo, prawda? I teraz jeden grób, który jest wykorzystywany przez taki czas, no dość ciekawe. Te groby najczęściej były lokowane, właśnie to niedawna ta lokalizacja odkryta przy Jezierzu to świetnie pokazuje, że ogony ich były w stronę jeziora. Tutaj trzeba by poruszyć w tym momencie całą taką symbolikę akwatyczną, prawda, powiązaną z tą ziemską, chtoniczną i tak dalej. Z pewnością do jakichś wniosków ciekawych można by dojść, ale nie dosyć, że one były związane z wodą, to jeszcze najczęściej na pewnej wysokości umieszczone, tak żeby były z daleka widoczne. No i oczywiście można powiedzieć, że to z kolei było znakiem, takim symbolem, że nasza kultura jest prężna, prawda? Nasza kultura jest silna, skoro jesteśmy w stanie wybudować takie obiekty, no to taki system, każdy system władzy w ten sposób działa, prawda? Że stawia swoje wieże, ratusze. No dla nich z pewnością takie konstrukcje, symboliczne funkcje tego typu pełniły. Czy uważasz, że Mirac jako taki fenomen mógł być właśnie takim centrum tej cywilizacji? No bardzo kusząca teza. Ale no wszystko na to wskazuje, tak? No tak, no nagromadzenie jest ogromne. Ja tam jeszcze chodziłem, zanim utworzyliśmy tutaj między innymi przy współpracy z Nadleśnictwem Mirac, ale też właśnie ze wspomnianymi i tam był w to zaangażowany i pan Górczyca, i pan Papiernik, tam robiliśmy spacery, telefoniczne rozmowy i tak dalej. No to ja tam wcześniej chodziłem i no naprawdę jest tak, że właściwie cały teren można przejść, nie chcę teraz skłamać, ale no tak mniej więcej co 200 metrów, co 100 metrów, jeżeli mamy skan lidarowy i wiemy, na jakie wzgórze spojrzeć, to tam jest grobowiec megalityczny. Tak więc no z pewnością jakieś centrum to musiało być. No ale z drugiej strony, no to jest nadleśnictwo, czy to jest las. No bardzo ciekawe jest to, że skany lidarowe, no one w jakiś sposób pokazują istniejące grobowce tylko właściwie teraz pod lasami. Wspomniałem o tym wyjątku Łojewa. Jeżeli do tego dołożymy te relacje, o których mówiłem na początku rozmowy, Kolberga i innych, no to oni jednak wspominają, że na wielu polach na przykład takie rzeczy widzieli. Nie wiem w związku z tym, czy można tutaj mówić o centrum, czy po prostu, ponieważ tam jest las i to stary las, no to akurat tam się to zachowało. Bo z kolei po rozmowie z leśnikami z Nadleśnictwa Gniewkowo doszliśmy też do bardzo ciekawych wniosków. Tam też są duże ślady, ale oni przedstawili mi historię tego lasu.
To jest pomiędzy w drodze z Inowrocławia na Włocławek, no to te grobowce musiały być również przed tym lasem. To oznacza, że las ma około 100 lat w tej chwili. On powstał jako taki pas graniczny pomiędzy zaborami rosyjskim a pruskim i tam wcześniej były pola, czyli grobowce też były. Ich nagromadzenie jest dość spore na tym terenie. Myślę, że tutaj inna teza jest dość ciekawa, związana z ziemiami. To znaczy, to świetnie widać z kolei właśnie w Modliborzycach. Kiedy spojrzymy na taką mapę gleb, no to nagromadzenie grobowców megalitycznych jest tuż za strumieniem, dzisiaj kanałem, za którym zmieniają się gleby. I bardzo symboliczne wydaje się bo oni po prostu gdzieś lokowali swoje osady i też cmentarzyska tam, gdzie były żyzne gleby. Nie możemy tego odrywać od kultury rolniczej, no bo de facto rolnikami byli. No tak. Ale czy centrum z pewnością dzisiaj tak? Dołożę jedną myśl, niby oczywistą wydaje się, ale jeżeli przyjmiemy, że te grobowce faktycznie były użytkowane w różnych funkcjach, również jakichś magazynowych albo po prostu symbolicznych w kolejnych latach, albo również w jakiś sposób otoczone jakąś taką demoniczną siłą, czyli unikano ich, na przykład w wieku XVIII, no to możemy powiedzieć, że one nadal w jakiś sposób pełnią swoją funkcję. Dla nas stają się obiektami turystycznymi, znowu ożywają po tysiącach lat. I jeżeli spojrzymy w tej perspektywy, to tak, to Mirat staje się pewnym centrum takim megalitycznym w tej chwili, no już bardziej tak patrząc turystycznie na sprawę. A mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o pochówki kobiet, czy kobiety, tak? Mhm. Bo generalnie przyjmuje się, zakładamy te funkcje takie religijne, tak, i tak dalej, więc pojawiają się ci szamani, tak? A tutaj, jeśli odnajdujemy kobietę, to jest to jakby fenomen, trochę też taki wyjątek, prawda? Szamanka, tak? Powiedzmy. Tak, pracujący przy grobowcach wspomniany tutaj dr Piotr Papiernik, on znalazł, nie chcę teraz skłamać, czy w Sarnowie, czy w Gaju, ale w każdym razie w wiosce też obok Wietrzychowic, pochówki kobiece w grobowcach. No statystycznie zdecydowana mniejszość. Ciekawa sprawa, bo tak naprawdę to też jest pytanie o pozycję kobiet w tamtym społeczeństwie. Patrząc na religijność, jakby odtwarzając, dekodując tę religijność, no jednym z tych kultów bardzo rozpowszechnionym w neolicie był jednak kult Magna Mater, prawda, czyli Wielkiej Matki. Są znajdowane, chociaż to tak 1000 lat starsza historia, jest taki słynny posążek znaleziony w Tupadłach, też w pobliżu tutaj na Kujawach. Posążek, nazywamy ją kujawską Wenus, ale jednak kobiecy. Trudno powiedzieć, czy zabawka, czy totem, no ale z pewnością kobiecy właśnie. I jaka była funkcja kobiet? No większość to jednak mężczyźni. Trudno chyba tutaj jednoznacznie na to powiedzieć. Mówimy o Wenus z Kołobrzegu, tak? Nie. Mamy tutaj w Tupadłach taki posążek. Okej, bo ta kołobrzeska Wenus taka trochę kontrowersyjna jest z tego, co pamiętam. I czy tu mamy właśnie do tego znaleziska jakieś analogie, czy raczej to odpada? Ale ciekawe jest to, że Tupadły to jest wioska dokładnie przebiegająca w tym pasie megalitycznym wokół Inowrocławia. Tam jest bardzo wyraźny ten taki pas nad Notecią, czyli właśnie mamy Kruszę Zamkową, Tupadły, wspomniane Żalinowo. Jest w Kruszy Zamkowej do dzisiaj bardzo ciekawy obiekt. Jan Kasprowicz go opisuje jeszcze jakiś kopiec śpiących rycerzy, ale tam jakby wszystko się miesza w tych historiach. Obłożony kamieniami, prawdopodobnie megalit właśnie, który był rozebrany i w późniejszych wiekach jakoś wykorzystywany. Ale to jest cały taki pas znalezisk i właśnie dokładnie jakby w środku tego pasa znaleziono też ten posążek, tak więc tak, a propos kobiecych wizerunków i kobiet przy kulturze megalitycznej. A czy jeszcze może już pod sam koniec, co możemy powiedzieć w kwestii tych grobowców, jeśli chodzi o samą astronomię? Bo tutaj wydaje się, że chyba
ci ludzie niewątpliwie też musieli posiadać wiedzę właśnie taką astronomiczną, znosząc takie konstrukcje, prawda? No z pewnością. Dla nich kult solarny w jakiś sposób musiał istnieć, no bo jakby usytuują te grobowce według Słońca. Ciekawa sprawa w kontekście tego występuje w Miradzu właśnie, bo część grobowców, na przykład ten, który jest przecięty drogą, w którego środku można stanąć, jest dokładnie na linii wschód-zachód. Natomiast grobowce zlokalizowane, ich jest około chyba 10, 11, 12 jakoś tak, zlokalizowane tuż przy strumieniu, w dzisiejszym kanale, są w odchyleniu kilku stopni. I teraz wielkie pytanie, o co chodzi? Czy na przykład jest taka teoria mówiąca o tym, że oni być może chowali w czasie różnych przesileń. Czyli mamy Słońce, które wstaje nad horyzontem, jest trochę jakby w innym punkcie i grobowce są ułożone jakby według Słońca o danej porze roku. I to by wyjaśniało, dlaczego na przykład 10 grobowców jest delikatnie przesuniętych stopniem wobec tych, które są równo. No tam w Miradzu to jeszcze jest kolejna sprawa, o której wspomniałem, że są jest tych kilka grobowców, które w ogóle są na linii północ-południe, co jeszcze rozbija. No jakiś system tutaj musiał działać. Albo kolejna sprawa, no to jest taka, jak wyjaśnić na przykład to, że niektóre grobowce, tak jak mówiłem o tym wachlarzu, one są właśnie tak układane, a z kolei niektóre w takim układzie linearnym. I znowu wracam do Miradza, bo tam jest tak, że wielkie grobowce, trzy naprawdę spore grobowce, świetnie widoczne, są ułożone po linii i jakbyśmy przesunęli teraz taką kreskę, zrobili wzdłuż tych grobowców, to dojdziemy dokładnie mniej więcej po kilometrze albo kawałek dalej do tego umieszczonego wyżej, tego placu, który jest otoczony grobowcami właśnie na linii północ-południe i wschód-zachód. No, oczywiście najprostsze wyjaśnienie, w jakiś sposób odbicie układu astronomicznego, no ale być może, tak jak tutaj powiedziałem, związane to jest z miejscem Słońca. Ach, ta kultura symboliczna, ona umożliwia różne interpretacje i tutaj na pewno jednej odpowiedzi nie będzie, ale z pewnością tutaj jakiś system astronomiczny musiał działać. A jak myślisz, co tak naprawdę ci ludzie, czy to była jakaś cywilizacja i co właśnie tutaj wspomniałeś o tej ciągłości funkcjonowania tego wszystkiego? Czy uważasz, że czy nasze ziemie w tamtym czasie, bardzo dawnym, mogą mieć znacznie dłuższą historię niż po prostu do tej pory sądzono, że tutaj w zasadzie to ta kultura megalityczna, no może coś tam było trochę na Pomorzu i tak dalej, ale reszta Polski nie, a tutaj też mówię w tym kontekście posuwamy się na południe, że są już nowe odkrycia na południu i to się coraz bardziej jakby za tą Odrę wędruje w kierunku jakby trochę wschodnim. No ciekawe pytanie. Oczywiście jestem bardzo daleki od jakichś takich teorii spiskowych, no bo wolałbym tutaj interpretować to, co jest zastane. Natomiast nawet to wskazuje zdecydowanie na bardzo intrygującą rzecz, no bo to jest, patrząc tylko na kulturę pucharów lejkowatych, czyli tych, którzy wznosili grobowce, tych, którzy handlowali krzemieniem, tych, którzy być może wznosili też megaksylony, to już bardziej w stronę właśnie południa, gdzie elementy drewna też wchodziły. No ale słyszałem właśnie, że też tam trwają badania nad tym grobowcem związanym z kamieniem. No to pamiętajmy, że to jest kultura, która się rozwija ponad 1800 lat. To jest dłużej niż trwanie naszego państwa. To jest zdecydowanie mówimy o bardzo prężnej kulturze, która pozostawiła masę śladów monumentalnych. Jakbyśmy zastanowimy się, co po nas pozostanie za 5,5 tysiąca lat, a patrząc jeszcze na historię rondeli, długich domów i tak dalej, no za 7 tysięcy lat albo jeszcze dalej, no to dopiero jakby tutaj ta wyobraźnia rusza. To też nie jest tak, że ci, którzy rozwijają kulturę osadzoną na rolnictwie, są pierwsi, no bo absolutnie fenomenalnym odkryciem było to, które w ostatnie wakacje się tutaj wydarzyło i znowu strzelam w pobliże, mianowicie miejscowość Latkowo pod Inowrocławiem, no w tej chwili Latkowo znane głównie z bazy lotniczej,
ale w tym samym Latkowie znaleziono grób z okresu wędrówek tych pierwszych ludów z czasów kiedy jeszcze przedrolniczych, łowców, zbieraczy, i to jest grób, w którym jakby to określić, taka postać, no oczywiście ja mówię tutaj po kośćcach, które byłem tam na miejscu, widziałem to, zanim wzięto szkielety, ale to jest grupa rodzinna, gdzie jedna postać w jakiś sposób ma obok siebie inne postacie i tam jest dziecko, tam są dwie kobiety, tak jakby bardzo symboliczny pochówek, ale dzięki na przykład takim odkryciom, no to już jesteśmy 8000 co najmniej lat, no to tak stopniowo sobie przesuwamy. Jeżeli spojrzymy na Łysomicę pod Toruniem, no to tam mamy ślady tego rondela neolitycznego, prawda? No faktycznie, jakbyśmy tak zobaczyli, to się rozwija. Ale z drugiej strony patrząc, to też nie jest tak, że po kulturze pucharów lejkowatych jest zupełna pustka, no bo funkcjonuje takie w archeologii określenie jak hiatus, prawda, czyli taki moment ciszy, nagle odchodzą, trudno powiedzieć, zmiany klimatyczne itp. Natomiast na pytanie, co się z nimi stało, no to wystarczy spojrzeć na kulturę amforkulistych, czyli to jest ta kultura, która przychodzi po pucharach lejkowatych. No i na przykład takie miejscowości jak Kieszkowo, miejscowości takie jak Złotowo obok Barcina, no tam są grobowce trochę już w innym kształcie, nadal są wielkie głazy. Tam są bardzo ciekawe dary wotywne, na przykład drobne instrumenty w postaci jakichś pierwszych bębnów. Dla kogoś, kto się interesuje muzyką, no to można by tutaj od tego punktu w ogóle rozpocząć historię roli tego rodzaju perkusyjnych instrumentów, ale oni są później. Przez moment funkcjonują razem, obok siebie te kultury właśnie amforkulistych i pucharów lejkowatych. Grobowce stają się mniejsze, ale jakby nadal jest utrzymana ta podobna funkcja. Faktycznie później jakaś pustka następuje. No i ciekawe jest to, że ci, którzy przyjdą dużo później, czyli już mówię o kulturze łużyckiej, tej skojarzonej gdzieś tam z biskupinem na przykład, no to oni właściwie niewiele więcej wniosą. To ja mam nadzieję, że tutaj jakby nie obrażam jakichś wniosków historycznych, bo ja nie mówię o głównym jakby przełożeniu tutaj epoki kamienia na epokę brązu, ale mi chodzi na przykład o takie rzeczy jak konstrukcja domów, czy jakaś rozwój kultury symbolicznej, no tam się niewiele zmieni, prawda? Czyli faktycznie mamy do czynienia, patrząc na budowniczych grobowców, no z taką kulturą, która na pewno w jakiś sposób rozpowszechniła tutaj rolnictwo, no i do dzisiaj jakby z tych fundamentów w jakimś stopniu korzystamy. Szukając jakiejś puenty, myślę, że warto spojrzeć, sporo miejsca poświęciliśmy Miradzowi właśnie tamtym terenom. Kiedy staniemy dosłownie na grobowcach megalitycznych w lesie w Miradzu, na skraju tego lasu, to mniej więcej kilometr dalej widać świetnie wzgórze Świętego Wojciecha. Dla każdego zainteresowanego historią miejsce ważne, bo tam jest na przykład rotunda Świętego Prokopa, czyli kościół romański, jeden z pierwszych w ogóle w Polsce kościołów romańskich. I tam są też głazy eratyczne, wielkie głazy. Pytanie bez odpowiedzi raczej, ale jakby to pytanie warto chyba tak na koniec dodać, jeszcze w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, tej kontynuacji, w jaki sposób tam ta kultura musiała wpłynąć na dzisiejsze. Ta odległość ważnego miejsca dla kultury polskiej również później, czyli właśnie wzgórze Świętego Wojciecha, obecność wielkich głazów. Już nie będę tutaj próbował wchodzić na jakiś teren takich teorii mówiących o kamieniach tego kościoła romańskiego, ale proszę mi wierzyć na słowo, jest tak, że jeżeli spoglądamy z grobowca megalitycznego w stronę północy, to widać świetnie wzgórze Świętego Wojciecha ze późniejszymi średniowiecznymi już obiektami kultu. Może to jest tak, że warto uruchomić właśnie takie myślenie kategoriami kontinuum jakiegoś takiego czasowego i dostrzegać wpływ, bo może to miejsce w jakiś sposób było od początku ważne i było przekazywane w takiej kulturze oralnej, w kulturze słów, bez pisma, chociaż jakieś tam ślady też w baśniach i podaniach są. No,
to te same miejsca funkcjonują w różny sposób. Ale mimo wszystko gdzieś warto zapytać o ten początek i zastanowić się nad tą bliskością tych pozostałości kultury pucharów lejkowatych na przykład, a tym, co później wpłynęło już na rozwój Polski, począwszy od sztuki romańskiej.